Dzień dobry, Sławomir Kalwinek, podcast Filmowa Migawka. Dziś gościmy pisarkę Sylwię Hutnik. Zapraszam serdecznie. To jest podcast WFO. Sylwia Hutnik, Sylwia Magdalena Hutnik, polska kulturoznawczyni, pisarka, feministka, działaczka społeczna, publicystka i promotorka czytelnictwa. Tak mówi mi moja ściąga, a wydaje mi się, że to jest osoba o jeszcze wielu więcej przymiotach i zainteresowaniach. Dziś gości w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. To jest podcast WFO. Dzień dobry Pani Sylwio. Dzień dobry. Jest Pani dzisiaj gościnią Biblioteki Wolności w Łodzi i chyba to był pretekst, dla którego Pani tutaj właśnie u nas się znalazła dzisiaj. Czy to jest jedyny powód? I tak i nie. Moim marzeniem było odwiedzić Państwa i nie mówię tego z jakiejś takiej tutaj z dobrego wychowania, że tak należy, tylko naprawdę myślę sobie o wytwórni jako o jakimś takim moim wielkim odkryciu sprzed 2 lat raptem, aż wstyd. Natomiast rzeczywiście zawsze, kiedy jestem w Łodzi i w też innych miastach, no ale Łódź jest w miarę blisko Warszawy, gdzie mieszkam, więc jest to o wiele łatwiejsze. Śmiejemy się, że mamy metro tutaj specjalne. Wtedy staram się przy okazji najczęściej pracy, jakichś obowiązków zawodowych pozwiedzać, popatrzeć, przejść się po wystawach, między innymi właśnie wystawa o wytwórni, która była jakiś czas temu i wycisnąć miasto jak tylko mogę, więc cieszę się, że przy okazji mojego spotkania rewolucyjnego w Bibliotece Wolności mogłam do Państwa przyjechać. Dlaczego Pani jest zainteresowana Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi? Już Państwu mówię. Moja miłość jest wielka. Odkryłam mniej więcej 2 lata temu, kiedy, no jak rozumiem, wtedy ruszył ten mocno proces digitalizacji i udostępniania zbiorów wytwórni. Przygotowywałam wtedy zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim dotyczące, uwaga, antropologii sprzątania. Zajmuję się PRL-em, tak? Jest coś takiego, przynajmniej ja to wymyśliłam. Znaczy, jakby wydaje mi się, że to istnieje. Może w ten sposób, jak w nauce. Zawsze trzeba mieć znaki zapytania. W każdym razie badałam czas PRL-u, zwłaszcza ten wczesny, mniej więcej pierwszą dekadę, nie ograniczając się, tak jak było to w przypadku mojego doktoratu, gdzie kończyłam badania na 1955 roku, tylko szłam nieco szerzej. Interesowała mnie praca opiekuńcza kobiet PRL-u i takie pytanie badawcze, które sobie stawiałam, dotyczyło tego, czy jeśli w Konstytucji była napisana kwestia dotycząca równouprawnienia, to jak to wyglądało w praktyce? I jak system radził sobie z tym? Jakie były strategie i praktyki kobiet i mężczyzn? Jak wyglądała opieka nad dziećmi, praca na rzecz rodziny i właśnie domu, czyli ta antropologia sprzątania. Wyszukując różnego rodzaju materiały, również audiowizualne, bo wiadomo, że na zajęciach trzeba niczym stand-uper zabawiać studentów i studentki, zwłaszcza, że zwłaszcza, że miałam zajęcia o 9:45 w poniedziałek, więc było trudno i ciężko dla wszystkich. No więc po eksploatacji wszystkiego, co Polska Kronika Filmowa mogła mi na ten temat powiedzieć, również jeśli chodzi o łączenie pracy zawodowej z pracą w domu, czyli wszelkiego rodzaju rozwiązania w zakładach pracy i tak dalej, wyszukiwarką, czyli już bardziej banalnie nie można, znalazłam jeden z Waszych filmów dotyczący obsługi klientów i klientek w sklepach RTV AGD. A ponieważ interesowało mnie to w kontekście rozwoju technologii, przedmiotów pomagających w prowadzeniu gospodarstwa domowego, to pomyślałam sobie, że właśnie te postaci, które tam przychodzą, młode małżeństwa, albo kobiety, albo mężczyźni, którzy chcą kupić jakiś prezent, tam nie wiem, od golarki po mikser, w jaki sposób podchodzono do takiego rodzaju klienta, ale też sprzedaży takiego, a nie innego asortymentu. Oczywiście, jak to zwykle bywa przy tego typu filmach dokumentujących jakąś rzeczywistość, przede wszystkim patrzyłam, co jest na drugim i trzecim planie, czyli jakiego rodzaju sprzęty tam są, w jaki sposób są prezentowane, jakie mają ceny. Przyznam, że nieco bardziej mnie to interesowało niż sama jakby savoir-vivre dotyczący klienta i jego obsługi. No i tak zobaczyłam, że macie cały kanał YouTube'owy, a jak już tam weszłam, to już nie wyszłam.
No właśnie, bo ten kanał YouTube'owy pokazuje, czym się Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi zajmowała i bardzo często, ja powiem z kolei ze swojego doświadczenia, jako niegdyś studenta Szkoły Filmowej w Łodzi, że to było bardzo pogardliwie traktowane. Te rzeczy zwykłe, właśnie tak jak instrukcja obsługi klienta, były dużo niżej cenione niż na przykład artystyczne filmy powstające w Wytwórni Filmów Fabularnych, która się po sąsiedzku znajdowała. A pani, jak rozumiem, uważa, że to jest to najcenniejsze. Zajmuję się antropologią codzienności. To, co mnie najbardziej interesuje, to kwestia obyczajowości, tego, co mamy w domach, co mamy na sobie, w jaki sposób montujemy sobie tę codzienność. Tak jak mówił antropolog Michel Desserteau, właśnie podejmujemy różnego rodzaju strategie i praktyki względem tego, co pozornie nieważne, wręcz przezroczyste. Czasami na zajęciach zadaję takie krótkie ćwiczenie, właściwie rozgrzewkę, żeby spróbować być takim trochę Bronisławem Malinowskim własnego życia i spróbować zobaczyć, co my robimy od momentu, kiedy się budzimy, do momentu, kiedy idziemy spać. Jeżeli mówimy, że na przykład, nie wiem, młoda mama siedzi w domu, pewnie by chciała siedzieć w domu, z małym dzieckiem się za bardzo nie da, to co tak naprawdę się za tym kryje? Jeśli mówimy, właściwie nic dzisiaj nie zrobiłam, to co to znaczy, że dzisiaj nic nie zrobiłam? Jakie sposoby bycia i życia tak naprawdę są tutaj najważniejsze? No i wytwórnia daje mi mnóstwo oczywiście pożywki do tego typu badań. Od mojego jednego z ulubionych filmów przygotowanie przetworów na zimę, wekowanie i cała reszta. W jakimś absolutną, wspaniałą muzyką, co też jest w ogóle też wspaniałym tematem swoją drogą. Jestem córką muzyka. To, co wytwórnia robiła przez te wszystkie lata, współpracując ze wspaniałymi osobami. W każdym razie gdzieś jakoś po nitce do kłębka zauważałam, że w waszych filmach mogę znaleźć właśnie ten drugi, trzeci plan. Ten, który zazwyczaj jest pomijany, no bo wydaje się nieistotny, wręcz błahy, aż wstyd o nim mówić. Oczywiście są też przecież takie produkcje, które mówią o czymś więcej. No na przykład, nie wiem, też taki bardzo, który lubię, o uzdrowiskach i o tym takim spędzaniu czasu niby wolnego, ale w zawieszeniu między chorobą, rekonwalescencją, jakimś takim momentem bycia, niebycia w obcym miejscu, gdzie wyjeżdża się z domu, więc oczywiście są tam jakieś oddzielne rytuały. No i sanatoria w ogóle są, myślę, że i domy zdrojowe czymś niesamowitym w polskiej kulturze. W każdym razie wszystkie te filmy dają mi też możliwość nie tylko badania, czyli no właśnie patrzenia, jak to było, ale też jakiegoś rozwijania intelektualnego. Myślę, że nie tylko mnie, mówię o swoim doświadczeniu, to znaczy dawania jakichś tropów. No na przykład uzdrowiska. Myślę, że to jest coś fantastycznego. Szkoda, że Barbara Klicka napisała już powieść na ten temat, a Beata Homontowska analizowała Arabkę Zdrój pod kątem miasta dzieci. W każdym razie zostawiam mi ten temat, ale to było dla mnie też czymś niesamowitym odkrywać, jak te miejsca się zmieniają. Mogłabym tak pewnie wymieniać i o każdym niemal filmie z waszej produkcji mówić, co mi dał i co mi w głowie gdzieś otworzył, jakie interpretacje. Tutaj padło nazwisko Bronisława Malinowskiego, czyli autora książki Życie seksualne dzikich. Skoro już pani tutaj u nas jest, to zaprezentujemy film bodajże autorstwa Jana Jakuba Kolskiego o seksualności z kolei Polaków i rozpoczynaniu życia erotycznego. To też jest wyjątkowa sytuacja, wyjątkowa pozycja. No naprawdę ja byłem zaszokowany tym filmem, który jest w naszych zasobach, bo filmy miały charakter edukacyjny i mówią na przykład o tym, skąd biorą się dzieci. Nie wiem, czy pani widziała te filmy. Nie, myślałam, że zapyta pan, nie wiem, czy pani wie, skąd się biorą. To znaczy, ja bym wiedziała i wydaje mi się, że to jest w ogóle też ciekawy trop w kontekście filmów wytwórni, ponieważ część z nich ma taką estetykę, którą być może, nie wiem, moje pokolenie, jeszcze troszkę późniejsze, zna ze szkoły, z tych takich wszystkich filmów, które się puszczało właśnie z jakąś psychodeliczną muzyką, dziwnym obrazem prezentowanym na dość kiepskim sprzęcie, gdzieś w jakiejś 1000-latce, a jednak to ma zupełnie inny oddźwięk, ponieważ to jest po prostu niesamowicie wyreżyserowane. No, z wystawy wiem, jakie nazwiska też przez lata współpracowały z wytwórnią, więc mnie to absolutnie nie dziwi, od reżyserii po zdjęcia. Natomiast no właśnie to jest coś więcej niż VHS, gdzie pani nauczycielka na godzinie wychowawczej nam opowiada o pszczółkach.
Mogę jeszcze tylko powiedzieć, że Wytwórnia Filmów Oświatowych nie tylko tych najważniejszych reżyserów, którzy kończyli szkołę filmową, tutaj zgromadziła i ci reżyserzy, filmowcy, operatorzy realizowali swoje filmy, ale też wytwórnia wyróżnia się na tle innych tym, że była sfeminizowana. Chociażby dlatego, o czym wspomniałem przed rozpoczęciem nagrywania, że tutaj istniała taka funkcja nieobecna gdzie indziej, a mianowicie redaktorki filmu. To też polecam pani, szczególnie w kontekście badań, że była taka funkcja, która dzisiaj już chyba jest w zupełnym zaniku. Osoby, która decydowała w dużej mierze o kształcie merytorycznym i artystycznym filmu, poza reżyserem i głównymi twórcami. To jest bardzo ciekawe. Powstała o tym książka napisana przez byłego pracownika Wytwórni Filmów Oświatowych, pana Jędrzeja Hejduka. Myślę, że będzie jeszcze okazja, żebym mógł ją pani wręczyć. Bardzo bym chciała i rzeczywiście jako pisarka współpracująca z redakcjami i redaktorkami również, wiem, jak ważne jest to spojrzenie z boku i myślę sobie, że niektórym filmom, jak nie większości w Polsce i dokumentalnym i tym fabularnym przydałaby się taka funkcja jeszcze. I co pani będzie tutaj u nas robiła teraz? Mam nadzieję, że będę zwiedzała i patrzyła na różne jakieś ciekawostki. Myślę też, że samo to, że cały czas wasza siedziba znajduje się pod tym adresem jednym i tym samym przez 75 lat, jest dla mnie czymś bardzo ciekawym, bo ja też jakby lubię zwiedzać te miejsca, przestrzenie, ale też patrzeć na przedmioty, więc zaraz będę tutaj buszowała u was. Te związane z historią, te, które właśnie nie są imitacją, tylko są czymś bardzo mocno związanym właśnie z przestrzenią. I myślę, że to też nie jest przypadek, że ta wytwórnia i to miejsce cały czas są te same. I myślę, że to ma bardzo duży też wpływ na to, jak się pracuje. Dziękuję pani bardzo za spotkanie. Dziękuję. Krótki wywiad, a wiem, że pani też się zajmuje podcastami, więc chyba tutaj nie było doceniam, jakiegoś zaskoczenia. absolutnie doceniam. Ja się zawsze rozgaduję i sobie obiecuję, że będzie 5 minut, a jest 50. Więc dyscyplina jak najbardziej. Dziękuję pani serdecznie Dziękuję za bardzo. spotkanie. To był podcast Filmowa Migawka. A naszą gościnią jest jeszcze jest pani Sylwia Magdalena Hutnik, doktor, kulturoznawczyni i jednocześnie miłośniczka twórczości z Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Dziękuję za spotkanie, zapraszam na kolejne. Sławomir Kalwinek, pozdrawiam. To był podcast Filmowa Migawka.